Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj będziemy testować pigmenty od Malumak. Otrzymałam je dzięki Wam, ponieważ zgłaszaliście moją osobę na ich Instagramie, kiedy szukali osób właśnie do wysyłki ich nowości. Także czuję się zobowiązana i chciałabym się Wam odwdzięczyć za to, właśnie tworząc dzisiejszy odcinek. I w nowościach mamy właśnie w trendach tych brzoskwiniowych sporo odcieni, takich lekko różowych, lekko pomarańczowych, złotawych, ale mam też kilka innych odcieni i chciałabym teraz zrobić nieco bardziej, powiedzmy, artystyczny makijaż, taki techniczny, abym mogła użyć kilku z tych pigmentów, tam wiecie, co najmniej 2, 3, ale po tym makijażu zobaczycie również przebitki z makijażem wieczorowym i dziennym, które zrobiłam wcześniej, abyście mogli też wiedzieć, czy da się te pigmenty zastosować w takim użytkowym makijażu. Na koniec zrobimy sobie podsumowanie, co myślę o tych produktach, będą swatche, będzie wszystko, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Otrzymałam od marki 11 pigmentów. Chciałabym je Wam wszystkie zeswatchować. Zaczynamy od najjaśniejszego. To jest Yellow Mist. Taki toperkowy odcień, błyszczący się właśnie na żółto-zielono, ale widzimy, że ma bezbarwną bazę. I jeszcze z tej perspektywy błyszczy się też troszkę na niebiesko. Zależy po prostu, jakie światło złapie. Następnie mamy Queen. Piękny. Nakładam je na lepką bazę, więc tak ciężko mi idzie, ale widzimy, że tutaj jest bardzo mocne krycie i to jest kolor takiego chłodnego brązu jasnego. Widzimy, że baza jest taka lekko brązowa, ale błyszczy się bardzo, bardzo intensywnie. Troszeczkę mi przypomina w swoim kryciu, w swoim blasku te kryształowe cienie z Glam Shopu, że mają taki full metaliczny, kryjący pigment, no bardzo, bardzo intensywny blask. Następnie mamy Sun Kiss. Najpierw może tak wklepię. I tu mamy przepiękny, przepiękny, brzoskwiniowy, delikatnie błyszczący na złoto odcień. Bardzo użytkowy i ten blask też w tym Sun Kiss nie jest taki bardzo intensywny, więc wydaje mi się, że może być właśnie fajnym odcieniem na co dzień. Prześliczny i ten blask jest zdecydowanie bardziej przytłumiony tutaj. On jest taki delikatny, bardzo, bardzo użytkowy, ale sam odcień jest przepiękny, brzoskwiniowy, ciepły, delikatnie błyszczący na złoto. Teraz lecimy z odcieniem Coral. Też go może najpierw tak delikatnie wklepię. Coral jest zdecydowanie bardziej w kierunku różu. On faktycznie ma taką koralową, taką różowo-koralową bazę. Również błyszczy się na złoto. To będą raczej ciepłe kolory, no bo tutaj mamy, wiecie, ten brzoskwiniowy trend, więc one będą wszystkie szły raczej, jeszcze nie wiem, ale tak mi się wydaje, w kierunku takich cieplejszych odcieni. No i widzimy, że tutaj jest troszeczkę ciemniejsza baza, właśnie bardziej różowo-malinowo-koralowa. Następnie mamy odcień Blaze. I on jest taki już mocniej pomarańczowy, bardzo soczysty. Piękny. Piękny, piękny. Tak, to jest taka intensywna, soczysta pomarańczka. Również ma leciutko złoty blask, ale to nie jest też taki bardzo mocno błyszczący pigment, tylko taki intensywny w kolorze. Bardzo, bardzo ładny. Teraz lecimy z odcieniem Ginger. Tutaj mamy złotko. No przepiękny. To jest takie żółte złoto, ale mieni się właśnie na odcień brzoskwiniowy. No wygląda przepięknie. Uwielbiam takie odcienie. Zresztą one mi bardzo pasują, więc ja często po takie sięgam. Przepiękny i właśnie pięknie przełamuje go ten lekko brzoskwiniowy blask, taki różowo-brzoskwiniowy. Następnie mamy Zest. On jest troszeczkę na ciemniejszej bazie niż Ginger. Z tej perspektywy ta baza wydaje się taka brązowo-brzoskwiniowa. Sam w sobie też jest takim złotem, nieco bardziej zielonkawym niż Ginger. Teraz mamy Peachy. Zdaje się, że będzie brzoskwiniowo. Śliczny jest. Ta brzoskwinka błyszczy się delikatnie, nawet nie tyle na różowo, co właśnie lekko wpada jakby w fiolet. Ten błysk jest też bardzo delikatny, ale ma przepiękny, przepiękny odcień. Jest to faktycznie brzoskwinia, taka różowa brzoskwinia i ten błysk fioletowy, no wygląda bajecznie. Przepiękny odcień. Bardzo, bardzo komplementujący, użytkowy
cudny. Jestem kupiona. Teraz biorę sobie odcień Flame. Ten też ma taką ciepłą, żółto-pomarańczową, brązową bazę, ale błyszczy się trochę bardziej na różo-czerwień, więc jest faktycznie bardziej ognisty i płomienny ten odcień. Tutaj mam jeszcze odcień brązowy Barista. To jest bardzo ładny brązik, jest takim leciutkim żuczkiem, jakby wpadał minimalnie w zieleń. Bardzo ciekawy odcień. No i zostawiłam nam na deser jeszcze nimfę. I tutaj przytrzymajcie sobie szczęki, żeby Wam nie opadły. Wiem, mało efektowne wejście. I tutaj nam się pięknie prezentuje nimfa i to jest żuczek. To się błyszczy na jasny zielony, na ciemny zielony, wpada w niebieskość, delikatnie w żółto-złoto, więc to jest żuczek w zależności od tego po prostu jak pada nam światło na ten kolor. No i jest obłędny. To jest po prostu multichrom, robi po prostu wrażenie. Nim na pewno zobaczycie również makijaż. I teraz tak, odtąd dotąd to jest nowa kolekcja, czyli wszystkie te brzoskwiniowe, 2 u góry i 2 na dole to są po prostu wysłane mi jeszcze dodatkowo jakieś tam inne pigmenciki, więc możemy sobie sprawdzić również te inne, ale właśnie to jest ta nowa kolekcja taka brzoskwiniowa w trendach 2024. Skoro swatch mamy już za sobą, to możemy przejść do makijażu. Ja przygotowałam sobie 3 pigmenty. Pierwszy to jest Peachy, Blaze i Flame, aby były takie różne odcienie. Ten będzie bardziej różowy, ten będzie bardziej pomarańczowy, a ten lekko czerwony. Oczywiście zobaczymy, gdzie mnie poniesie, ale chciałabym zrobić dzisiaj cut crease. I myślę, że do takich odcieni brzoskwiniowych, różowych będzie fantastycznie pasował fiolet, więc od fioletu sobie zaczniemy. Zaczynam od kredki LH Cosmetics w odcieniu Daring Mood i nią wyrysowuję sobie na początku właśnie te odcięcie. Są różne techniki malowania cut crease. Jedną z nich jest cieniowanie, a potem odcinanie tego wszystkiego korektorem, ale można też zacząć sobie rysować właśnie czymś bardziej kremowym, dzięki czemu później mamy mniej do czyszczenia. To jest kredka zastygająca, więc od razu biorę sobie bardziej zbity, nieduży pędzelek i staram się ją rozetrzeć delikatnie. Kilka razy poprawiam i blenduję, tak żeby tutaj zbudować sobie intensywność i za chwilę przejdziemy sobie do cieni. Jak już jesteśmy przy LH Cosmetics, to sięgnę sobie po ich paletkę Color i tutaj mam wszystkie kolory tęczy, no i oczywiście sięgam sobie po ten fiolet. Na początku gruntuję sobie tą kredkę, wycieram pędzelek z nadmiaru pigmentu i zaczynam delikatnie rozcierać powyżej tą krawędź i tworzyć powoli chmurkę koloru. Rozcieram sobie wszystko takim małym kulkowym pędzelkiem, to jest akurat Spectrum EKJH numer 21 i dokładam sobie troszeczkę beżowego cienia. Tutaj mam akurat paletkę z Glam Shopu i cień nazywa się Matowy Cielak. Czyszczę sobie tym cielakiem jeszcze okolice pod brwią i dalej blenduję mój fiolecik. Teraz takim skośnym pędzelkiem dokładam sobie troszeczkę takiego granatowego odcienia. On mi fajnie pogłębi to odcięcie, delikatnie przełamie kolor, aczkolwiek jak się wblenduje, to i tak będzie efekt fioletu, a nie niebieskiego. Tym skośnym pędzelkiem na krawędzi tutaj dokładam i małym kuleczkiem rozblendowuję. Żeby utrzymać to odcięcie w temacie, dodam odrobinę brzoskwini. Tutaj mam akurat paletkę Pastel Drip i rozcieram delikatnie tą zewnętrzną część właśnie takim lekko brzoskwiniowym, pastelowym odcieniem. Pędzelek to jest Zoeva 221 albo 4, już mi się starł napis, nie do końca widzę. Odrobiną takiej korektorowej bazy, ja mam akurat z Glam Shopu, doczyszczam sobie jeszcze tą krawędź od wewnątrz. Tu nawet nie ma za wiele do czyszczenia, ale takie odcięcie jasnym kolorem sprawi, że ta linia będzie jeszcze bardziej czysta i wyraźna. Nakładam też tą bazę w wewnętrzny kącik, aby go rozjaśnić, rozświetlić. Tutaj sobie zrobimy taką bazę z beżowego cienia, a potem będziemy nakładali już błyski. Więc znów matowy cielak w wewnętrzny kącik. Tutaj polecam płaski pędzelek, żeby też można było sobie jeszcze doczyścić
tą krawędź tutaj i wklepuję w resztę kącika. Zanim przejdę do błysków, to chciałabym jeszcze delikatnie sobie pokryć zewnętrzny kącik, więc znowu sięgam po kredkę, nakładam i rozcieram i żeby było sprawniej i szybciej, to robię to palcem i ponownie gruntuję fioletem. Tutaj przy okazji łącząc już powoli z dolną powieką, do dolnej powieki sobie przejdę później, ale już żebym miała taki punkt wyjściowy. I znowu mini kuleczka do rozcierania. Pogłębiam sobie kącik jeszcze tym granatowym, niebieskim odcieniem z paletki LH. Ponownie wracam sobie do brzoskwini, tutaj leciutko przeblendowuję brzoskwinią, ale z tej strony będzie szedł nam w zasadzie taki czerwony, no nie? Bo planujemy nałożyć tutaj ten flame. Więc musimy nałożyć coś, co ładnie połączy nam te dwa kolory. Zatem wracam sobie do paletki Color i biorę sobie ten pomarańcz. On się wydaje właśnie taki mocno ognisty, więc miejmy nadzieję, że tutaj mi będzie fajnie pasował. I nakładam go tutaj na łączenie jakby gołej powieki póki co. I fioletu. Ten orange wychodzi wręcz tak koralowo na powiece. To w sumie dobrze. No i okej, myślę, że możemy przechodzić do crème de la crème dzisiejszego odcinka, czyli do pigmentów. Tutaj wykładam sobie troszeczkę bazy pod brokaty i pigmenty właśnie. I zacznę sobie od tej zewnętrznej części, czyli tutaj, gdzie będę łączyć maty z błyskami. Więc tak nałożę tą bazę na razie do połowy i wybieram odcień Flame. I nakładam. No, wybór fioletu to był dobry wybór, zdecydowanie. Staram się go mocno nabić w tym miejscu, gdzie ta pigmentacja ma być największa, ale im wyżej, tym delikatniej i tym bardziej czubeczkiem pędzelka staram się dotykać, żeby już te drobinki delikatnie rozproszyć. Dokładam sobie bazę na drugą połowę oka. Teraz używam Blaze, czyli takiej pięknej pomarańczki. I Blaze leci na środek. Widzimy piękną różnicę kolorystyczną, że Blaze jest bardziej, no jest jaśniejszy i bardziej złoto-pomarańczowy. A ten Flame faktycznie przy Blaze wypada bardziej czerwono. Do aplikacji zarówno bazy, jak i cieni wybrałam sobie pędzelek Maestro Shadow M, czyli taki płaski, ponieważ pigmenty bardziej będziemy wklepywać niż rozcierać i blendować. I przechodzimy do Peachy, tego pięknego różowo-brzoskwiniowego. No i nakładam ten Peachy tutaj w wewnętrznej części powieki. Na łączenie fioletu i pigmentów dołożyłam sobie jeszcze troszeczkę narcyza, bo jestem psychiczna. I teraz mogę doczyścić sobie dolną powiekę z ewentualnych osypków. Tutaj akurat w tej strefie się nie pudrowałam, więc mogę sobie swobodnie usunąć ewentualne osypki. Nie ma ich dużo, ale coś tam na pewno jest. Dołożę sobie trochę korektora, przypudruję się i wracam, aby wykończyć makijaż. Przechodzę sobie do dolnej powieki, tutaj tylko poprawiam roztarcie tych fioletów wcześniejszych i nakładam sobie właśnie trochę tego narcyza na środek powieki. I może na koniec troszkę tej brzoskwinki, czyli Peachy. I Peachy tutaj wewnętrzny kącik. Pięknie mi się kolorystycznie łączy z tym fioletem. Tutaj już nie nakładałam bazy, bo zależy mi bardziej na kolorze niż na błysku. Wewnętrzny kącik jeszcze dokładam beżowego cienia, żeby rozjaśnić, ale już nie błyskiem. Sam kącik. Na linię wodną oczywiście fiolecik. I tuszuję rzęsy. Pewnie dokleję sobie jeszcze może jakieś kępeczki czy połóweczki i widzimy się już z wykończonym makijażem. I tak prezentuje się skończony makijaż. Tutaj na dolnej powiece jeszcze delikatnie roztarłam sobie ten fiolet brzoskwinią z palety Mexmo. Na ustach mam konturówkę i błyszczyk. Listę wszystkich kosmetyków macie zawsze na dole. Ogólnie no pracowało mi się bardzo przyjemnie. Dawno nie robiłam takiego technicznego makijażu, więc miałam z tego przyjemność. Jeżeli chodzi o pigmenty, bezproblemowa praca. To, co wycierałam na dole pod okiem, to był praktycznie fiolet i matowy i błyszczący. Tutaj tych drobinek jako takich z pigmentów w zasadzie nie zauważyłam, więc one tu jakoś tam mocno mi się nie sypały. Oczywiście musimy pamiętać, żeby przyklejać je na jakieś lepidło, no bo to są pigmenty, one potrzebują takiej, wiecie, bazy bardziej lepkiej, ale widzieliście, delikatnie jak potrzebujemy zrobić to na dolnej powiece, udało mi się nawet na przypudrowanej powiece je przykleić. Generalnie
do podsumowania przejdziemy sobie na koniec. Także teraz zapraszam Was na makijaż wieczorowy, a później dzienny, a na koniec podsumowanie. Dzisiaj mam na sobie taki makijaż w kolorach zgniłych zieleni, więc myślę, że na bazie tego delikatnie sobie może ten make-up zmodyfikujemy i przetestujemy ten niesamowicie zielony pigment. Potrzebuję troszeczkę ożywić kolor tego makijażu i troszkę mocniej rozetrzeć go na powiece nieruchomej, więc sięgam po moją paletkę z rozbiórki 9 z Glam Shopu i sięgnę sobie po ten kolor. To jest Florena i być może jeszcze troszkę marynowanego zielonego, więc sięgam sobie po pędzelek i wprowadzam sobie ten kolor w załamanie powieki i łączę z tym odcieniem kaki. Mam już makijaż na twarzy, więc dla bezpieczeństwa zrobię sobie osypkę pod okiem i próbujemy tego pigmentu. Ten jako jedyny jest w innym opakowaniu. Te są w takich bardziej kwadratowych słoiczkach, a ten w takim. Może to jest jakaś inna kolekcja, inna seria. I zobaczcie, że on jest... To jest żółczek, słuchajcie, to jest totalny żółczek, więc sięgam sobie po Inglot Body Art Adhesive i teraz sprawdzamy. No to jest po prostu magia, po prostu petarda. Ja troszeczkę rozetrę sobie tutaj te krawędzie, bo chcę, żeby delikatnie jednak ostrość, żeby delikatnie jednak dało się te drobinki tak rozproszyć i ładnie wblendować w mój mat. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest po prostu magia. Jak to się intensywnie błyszczy i iskrzy. To nie jest tylko taka metaliczna tafla, ale mnóstwo iskierek. Dołożę sobie jeszcze trochę tego marynowanego zielonego w wewnętrzny kącik i będziemy mieć mega fajny, taki intensywnie zielony make-up. Juciu, moja lipciu. Moja śliczna. Ładna mamoczka? Ładna mamoczka? Zniewalające. I tak się prezentuje skończony makijaż. No ten pigment jest po prostu zjawiskowy. Jest po prostu obłędny. To jest totalna błyszcząca tafla i jest bardzo lekki na powiekach. Nie czuć takiej ciężkości, jakiegoś mocnego, ciężkiego, błyszczącego cienia. Ciężko złapać jego żółczkowatość, ale postaram się Wam tutaj dodać ujęcia, żebyście zobaczyli, jak w najlepszym świetle ten pigment, no jest po prostu obłędny. Jest obłędny. I ten make-up też jest coś pięknego. Dzisiaj zrobimy sobie delikatniejszy makijaż dzienny i przygotowałam sobie w tym celu dwa pigmenty. Jednym z nich jest Sun Kiss i Yellow Mist. Sięgnę sobie na początku po paletkę Ballada. Tutaj użyję sobie dwóch matów. Myślę, że ten jaśniutki róż i ten jasny brąz. Zaczynam więc od oddania, czyli brązu i chcę delikatnie wykonturować nim oko, czyli zaczynam sobie od lekkiego przyciemnienia zewnętrznego kącika i załamania powieki. I ten jasny brąz nakładam również na dolną powiekę. Ten sam pędzelek, to jest Money Brushes 11. Jasnym beżem delikatnie pokrywam łuk brwiowy i przechodzę sobie do tego jaśniutkiego różu pastelowego i nim pokrywam wewnętrzną część powieki nieruchomej. Tutaj wchodzę delikatnie w kącik, ale głównie tutaj powyżej załamania powieki i lekko rozcieram to, co zrobiłam przed chwilką. Coś takiego. Przechodzę do pigmentu Sun Kiss i tutaj już mamy takie opakowanie z ochronną taką, no wiecie, takie dziureczki są po prostu. Przez to ten pigment będzie nam łatwiej dozować. Nakładam sobie troszeczkę bazy pod brokaty i dzisiaj chciałabym spróbować nałożyć ten pigment palcem, bo wiecie, że najbardziej lubię błyszczące cienie nakładać palcem, więc chciałabym sprawdzić, jak z tymi pigmentami. Szczególnie, że wyobrażam sobie, że w makijażu dziennym, gdybym faktycznie miała korzystać z takiego produktu w makijażu dziennym przed pójściem do pracy, to pewnie właśnie chciałabym sobie ułatwić trochę robotę i wolałabym nałożyć palcem. No w ten sposób absolutnie nic mi się tutaj nie osypuje, a specjalnie się nie pudrowałam w razie potrzeby. No śliczny jest ten pigment, co tu dużo gadać. Palcem też się bardzo ładnie nakłada i przechodzę sobie do Yellow Mist. Wybrałam sobie taki najjaśniejszy z tych, które dostałam, żeby móc też sobie rozjaśnić wewnętrzny kącik. Tym razem wezmę pędzelek, żeby mieć po prostu troszkę więcej precyzji. To jest ten sam, którego używałam wczoraj, czyli LH Cosmetics numer 305. Tylko tutaj, wiecie co, bym nałożyła sobie jeszcze tego
kleju, bo tutaj nie nakładałam. Okej, i lecę. Faktycznie błyszczy się na taki zielono-żółty odcień, chociaż w opakowaniu jak go wysypałam, to wydaje się bardziej taki niebieskawy. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na nagraniu, ale ten pyłek jest bardzo ładny. On jest takim typowym toperkiem moim zdaniem. On nie ma bazy kolorystycznej, więc na wierzch jakiegoś makijażu czy wewnętrzny kącik, tam gdzie nie chcemy mieć koloru, a dosłownie sam kolorowy błysk, no to myślę, że super. Na linię wodną nałożę sobie beżową kredkę i przechodzę do wytuszowania rzęs. Brzoskwinka nie osypała mi się wcale, ale minimalnie ten toperek, więc ściągam sobie zwilżonym patyczkiem z płynem micelarnym i tylko w tym miejscu dokładam sobie odrobinę korektora. Pudruję twarz, maluję usta i zaraz do Was wracam. I makijaż jest skończony. Powiem Wam, że ten pigment Sun Kiss jest naprawdę cudny i on przepięknie się wblendował w te moje matowe cienie, bo on nie jest aż taki super ostro, mocno błyszczący. W tym wczorajszym pigmencie wieczorowym ten blask był po prostu jak takie lustro, taki wiecie, jak z kosmosu. I tam trzeba było troszeczkę bardziej się nakombinować, żeby dobrze go wblendować w matowe cienie, żeby nie było takiego odcięcia. Potrzebne były troszeczkę ciemniejsze kolory, żeby wszystko ładnie, spójnie grało. Tutaj ten kolor jest na tyle jasny, ale też ten blask na tyle taki subtelny, on jest taki mięciutki, że spokojnie, przepięknie wpasowuje się tutaj w blendowanie matami. Więc uważam, że na co dzień cudny. Mam nadzieję, że makijaże Wam się podobały. Przechodzimy do podsumowania pracy z pigmentami Malumak. Jak widzieliście, da się tymi produktami zrobić zarówno artystyczny, wieczorowy, jak i dzienny, prosty, użytkowy makijaż, więc nie jest to tylko coś, co przyda się, nie wiem, wizerzystom czy artystom, ale możecie z takich pigmentów spokojnie korzystać w Waszym codziennym makijażu. Ta kolekcja brzoskwiniowa w tych trendach peachy uważam, że jest bardzo użytkową kolekcją i ze względu na odcienie, które są w większości jasne, nawet jeżeli są troszeczkę ciemniejsze, to i tak są jasne, więc do dziennych makijaży delikatnych jak najbardziej się nadają i one mają w większości niezbyt intensywny blask. W sensie blask jest, ale on jest taki elegancki, taki troszeczkę miękki, przytłumiony, więc tym bardziej fajnie nadają się do makijaży dziennych. Tutaj w tym makijażu uważam, że wyglądają zjawiskowo, natomiast warto wiedzieć, że ten błysk w tej konkretnej kolekcji nie jest aż taki intensywny, bo wiem, że są tutaj zwolennicy na przykład błysków z Glam Shopu, które błyszczą się aż z kosmosu, więc myślę, że w stosunku do tych, jeżeli tamte Glam Shopowe bardzo Wam odpowiadają, to te kolekcji peachy mogą być za delikatne, ale właśnie jeżeli lubicie taki blask elegancki, taki nieprzesadzony, to jak najbardziej te pigmenty powinny spełnić Wasze oczekiwania. No w szczególności upatrzyłam sobie ten peachy, Sunset był cudowny, zresztą tu jest też kilka, których jeszcze nie używałam, na przykład Ginger jest przepiękny. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą ofertę Malumak, tam warto się przyjrzeć, zobaczyć sobie na stronie, bo tak jak widzieliście przy Nimfie, to jest totalny żółk, to jest multichrom, to jest super intensywne, super błyszczące, więc jeżeli wolicie jednak bardziej błyszczące rzeczy, no to tu jak najbardziej macie. Czy ten Yellow Mist, tak? Tutaj jest taki toperek z wieloma drobineczkami, więc dla fanów mocno błyszczących rzeczy też jak najbardziej coś się znajdzie w ofercie, natomiast jeżeli chodzi o samą kolekcję peachy, ona jest taka bardziej stonowana. Jeżeli nie chcemy powieki obciążać, chcemy coś leciutkiego, to te pigmenty są praktycznie niewyczuwalne na powiece, więc zarówno fajne dla wizerzystów przy pracy na przykład z dojrzałą powieką, jak i dla osób, które po prostu nie lubią ciężkości na powiece, takich tłustych, mocno ciężkich, błyszczących cieni. Pigmenty właśnie mają to do siebie, że przez swoją taką bardzo cieniuteńką, drobniutką formułę są praktycznie niewyczuwalne na powiece, nawet jeżeli nałożymy pod spodem jakiś klej do brokatów. Ta formuła leży bardziej cienko, więc też wizualnie nie będzie tak mocno podkreślała na przykład tekstury powieki czy zmarszczek, więc jak chcecie spróbować, to uważam, że te pigmenty są jak najbardziej godne polecenia. Ja będę ich używała, już sobie przygotowałam w szufladzie miejsce, gdzie będę mogła je sobie trzymać w jednej kupie. Napiszcie mi, jak odcinek Wam się dzisiaj podobał, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej. Jeżeli lubicie takie testy, trochę może mniej spotykanych marek, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!